Okay, we're happy to visit you again here in Krakow. Jestem szczęśliwy, odwiedzając Was z powrotem w Krakowie. How many speak English? Ile z Was mówi po You angielsku? don't have to translate that. Some stuff, okay. All right. So, where's the ladies? Is men's night out or what? To jest wieczór kawalerski, czy No women in this chapter? nie ma sami kobiet? Okay. So, Mataji, you coming for class? Okay. I just came. I spent 6 months in India. I just returned a few days ago. Świeżo parę dni temu wróciłem z Indii, byłem tam 6 miesięcy. And of course I'm struck by the contrast in the cultures. Oczywiście jestem uderzony tym kontrastem kulturowym. So I'd like to speak about that. Więc chciałbym coś o tym powiedzieć. Why, you know, spiritual economics means how do we live in this world? Duchowa ekonomia oznacza jak żyć w tym świecie. And so this is one of the, this is how I think, you know, how are people living like they are, or why they're living like they are. Że jak ludzie żyją, dlaczego i po co oni w ten sposób żyją. It was a very strange experience coming here from Warsaw, that we went on the train for more than 3 hours. I was sitting next to the window and I didn't see one cow the entire Jadąc journey. tutaj pociągiem z Warszawy do Krakowa, siedziałem przy oknie i przez całą drogę, ponad 3 godziny, nie widziałem ani jednej krowy. As I experienced this thing also in Lithuania. We were traveling in the summer there for more than 2 hours. I saw maybe 3 or 4 cows. Doświadczyłem podobnej rzeczy na Litwie. Jechaliśmy tam gdzieś w lecie przez 2-3 godziny. Może widziałem parę krów. So does not bode very well for human society. To nie mówi zbyt dobrze o ludzkim społeczeństwie. There's so many slokas that explain that the human society, for not just human society, but the Bhagavad culture, cows are a necessity. Jest tyle ślog, które objaśniają, że w ludzkiej kulturze, w kulturze Bhagavata, krowy są niezbędne. And it seems the demons understand this because it seems they're intent on eliminating the cows. I wydaje się, że demony to rozumieją, dlatego że ich zamierzeniem jest eliminacja krów. In India, I saw some statistics recently about India. Niedawno widziałem statystyki z Indii. 50 years ago, there was 1 cow for every 2 people. 50 lat temu na każde 2 osoby przypadała jedna krowa. So half the number of people there were cows. Czyli na tyle co było ludzi, połowę tego było krów. Now there's 1 cow for every 20 people. Dzisiaj jest jedna krowa na 20 ludzi. So that means 90% of the cows gone. To znaczy, że 90% krów gdzieś zniknęło. And here we see in Europe, in Lithuania, the devotees tell me that the government came through, the European Union came through and they offered to buy all the cows from the small farmers. Więc też na Litwie wielbiciele mi opowiadali, że rząd, Unia Europejska poprzez rząd zaoferowała, że wykupi wszystkie krowy od małych rolników. And gave them such a favorable price that everybody sold their cows. I dali im tak korzystne ceny, że wszyscy sprzedali swoje krowy. So this is very unfortunate for human society. To jest wielkim nieszczęściem dla ludzkiego społeczeństwa. How many of you have a direct, immediate experience with cows? Ilu z Was ma bezpośrednie doświadczenia z krowami? So in India, well, you know, because I stay in villages a lot, so over the last 5 years particularly I've had more experience with cows. Więc ponieważ przebywam na różnych wioskach, też w Indiach, to w przeciągu ostatnich 5 lat miałem trochę więcej doświadczeń z krowami. And cows are sattva gun personified. Krowy są uosobieniem sattva guny. They're pure goodness. Są czystą dobrocią. Everything about them is good. Wszystko związane z krowami jest dobre. Their stool is good.
ich łajno jest dobre, even their urine. nawet ich uryna. I started doing cow urine therapy recently. Niedawno rozpocząłem terapię z krowiej uryny. Of course, this is shocking to Westerners. Dla ludzi z zachodu to oczywiście jest czymś szokującym. That you drink the urine of some animal. Że pijesz urynę jakiegoś zwierzęcia. But actually, there's from these the Indian cows, the ones with the hump on the back. Ale od tych indyjskich krów, które mają garba na plecach takiego. These cows, they have very wonderful properties. Te krowy mają szczególnie cudowne właściwości. And I've heard stories about people having cancer. They're drinking cow urine every day, and this takes care of the cancer. The cancer goes away. Słyszałem też historie o ludziach, którzy leczą, czy wyleczyli się z raka przez codzienne picie krowiej uryny. And of course we know that the cow stool is very important for fertility of the land. I oczywiście wiemy też, że krowie łajno jest kluczowe, jeśli chodzi o żyzność gleby. I also learned some more about this recently. Niedawno też uczyłem się czegoś więcej o tym. That there's many worms, of course, in the soil. Oczywiście, że w ziemi jest wiele różnych robaków. And with the inorganic farming, with the pesticides and so on, these worms, they don't stay near the surface, they go way down below. I kiedy się robi rolnictwo nieorganiczne, czyli leje pestycydy, to wtedy te robaki się chowają głęboko w ziemi, nie zostają na powierzchni. But the worms, they're very, they're very good for aerating the soil. Their stool also is very nutritious for plants. Ale te robaki czy dżdżownice, one też bardzo użyźniają glebę. Ich odchody są bardzo wartościowe dla gleby, dla roślinności. So I heard about one man in India who's studying natural farming. Więc słyszałem o człowieku, który w Indiach studiował naturalne rolnictwo. And he was explaining how these worms, if you put the cow stool on the surface of the soil, the worms, somehow or other, they can understand it's there and they come up from the bottom to eat the cow stool. I ten człowiek mi tłumaczył, że kiedy się na ziemi wyłoży łajno krowy, to te dżdżownice jakoś rozumieją, że to łajno tam jest i wychodzą z głębi na powierzchnię. And so in coming up, they circulate these nutrients and they make the soil rich. Więc one wychodząc na powierzchnię, to powoduje lepszą cyrkulację w glebie i wzbogaca glebę. So everything about the cow is wonderful. Więc wszystko z krowami jest cudowne. But modern society, they simply want to kill the cow. A współczesne społeczeństwo po prostu chce zabijać krowy. We read in the Vedic literature how in the Bhagavatam how the demons they were also intent on killing both the cows and the brahmanas. W literaturze wedyjskiej, w Bhagavatam, możemy czytać o tym, jak demoni chcą zabijać krowy i braminów. So there's Krishna explains in Bhagavad Gita there's two basic personality types in the universe, the godly and the godless. Krishna objaśnia w Bhagavad Gicie, że są dwa zasadnicze typy ludzkie we wszechświecie. Natura pobożna i demoniczna. Otherwise called the suras and the asuras. Zwani inaczej surami i asurami. Or the demigods and the demons. Czyli półbogami i demonami. The angels and the devils. Czy aniołami i diabłami. Every culture is aware of this duality. Każda kultura jest świadoma tego dualizmu. And there's always this circumstance exists in this material world eternally. I takie okoliczności trwają wiecznie w tym świecie, zawsze istnieją. Because this material world is created for two purposes. Dlatego, że ten materialny świat jest stworzony dla dwóch celów. It's created for those who want to forget about God, for them to come here and try to live independently of Him. Dla tych, którzy chcą zapomnieć o Bogu, przychodzą tutaj, żeby próbować żyć niezależnie od Boga. And the other purpose is to give facility for those who have exhausted themselves materially, who are tired of this place, and they want to give up their material conception of life and return home back to Godhead. Drugi cel jest dla tych, którzy już wyczerpali się, wykończyli się materialnym życiem
i chcą powrócić do domu, do Boga, żeby opuścić to miejsce. So these are those two personality types. The demons, the ones who are opposed to God, and the demigods, those who are cooperating with God and willing and happy to serve Him. Więc to są te dwa typy osobowości. Demony, które sprzeciwiają się Bogu, i półbogowie, którzy są chętni, żeby z Nim współpracować. And so there's perennially, always, this struggle between the divine and demoniac. I dlatego istnieje wiecznie ta współzawodnictwo między demonicznymi osobami i półbogami, czy boskimi. And we see this going on even today. I widzimy, że ma to miejsce nawet dzisiaj, In various ways. na różne sposoby. The subtle ways in terms of eliminating the cows. Na subtelne sposoby, jak na przykład eliminacja krów. And where possible to also eliminate the followers of the Bhagavad culture. I gdzie to możliwe, żeby również eliminować zwolenników kultury Bhagavata. And if not eliminating them, then to distract them, to distract them from their purpose. A jeśli nie eliminować, to żeby zwodzić ich od celu. So we read in the Bhagavatam how formerly the demons who were controlling the earth, so much so that Bhumi, she went to complain to Lord Brahma that, help, I can't stand it, it's too impossible for me to bear all these demonic activities that are taking place. Więc możemy przeczytać w Bhagavatam o tym, jak demony ciemiężyły ziemię do takiego stopnia, że ona nie mogła już tego znieść i razem z półbogami zwróciła się do Pana Brahmy, żeby pomógł jej w tej ciężkiej sytuacji. So with Brahma they went to the shore of Milk Ocean, Svetadweep, to inquire from Vishnu how to deal with the problem. Więc półbogowie razem z Panem Brahmą udali się nad brzeg Oceanu Mleka, nad Svetadweepem, żeby zapytać go, jak sobie poradzić z tym problemem. And of course Vishnu replied, I will come myself personally and deal with the problem. I Vishnu oczywiście odpowiedział, że osobiście zstąpi, żeby rozwiązać ten problem. And so this is the advent of Krishna 5,000 years ago. I tak miało miejsce zstąpienie Kryszny 5000 lat temu. And through various, so Krishna personally took care of a number of these demonic personalities. I Kryszna osobiście rozprawił się z pewną ilością tych demonicznych osobistości. And then with the Battle of Kurukshetra, so many more were taken care of. I dalej, na bitwie Kurukshetra, tylu kolejnych zostało wyeliminowanych. But they were not all finished. Ale nie wszyscy. And in the course of time, they have again re-established their numbers. I z biegiem lat znowu wzmocnili swoje szyki. And they are again controlling the world. I znowu kontrolują świat. According to their idea. Zgodnie ze swoją ideą. It's helpful for us to understand the demonic mentality. Pomocną rzeczą jest nam zrozumienie demonicznej mentalności. To understand what it is that they want, what they're trying to do. Zrozumienie tego, czego oni chcą, co próbują robić. I made a study of this some 10 years ago. Jakieś 10 lat temu studiowałem ten temat. And there's a number of books, psychologists and so on, people who study the evil personalities. I jest całkiem spora liczba książek, osób, które studiowały złe osobistości czy złe mentalności. I came to this, to be interested in this from my study of economics. Doszedłem do tego, że zainteresowałem się tym poprzez swoje studium ekonomii. And if you study economics, very quickly you come to understand that economics is being used to control people and exploit them, and not as simply a benign mechanism for a medium of exchange. Jak studiujesz ekonomię, to bardzo szybko możesz zobaczyć, że jest to po prostu system wykorzystywany do tego, żeby kontrolować i wykorzystywać ludzi, a nie jako zorganizowanie systemu wymiany. Of course, I write about this in my book, my spiritual economics book. Oczywiście też napisałem o tym w mojej książce o duchowej ekonomii. But
So I'd like to explain a little bit about this demonic mentality. Dlatego chciałbym wyjaśnić coś więcej na temat tej demonicznej mentalności. In Bhagavad Gita, Lord Krishna tells us that everyone follows my path in all respects. W Bhagavad Gicie Pan Krishna mówi, że wszyscy podążają moją ścieżką pod każdym względem. So we all are familiar with walking along a path. Wszyscy wiemy, jak wygląda chodzenie po ścieżce. And every path has two directions. Każda ścieżka ma dwa kierunki. This way and that way. Do przodu albo do tyłu. So when Krishna says everyone follows my path, they're following that path either toward Krishna or away from Krishna. Kiedy Krishna mówi, że wszyscy podążają moją ścieżką, to znaczy, że podążają nią albo do Krishny, albo od Krishny. And all of us, because we've been in this material world for countless lifetimes, we've all gone up and down that path probably many times. I wszyscy z nas, ponieważ jesteśmy w materialnym świecie od niepamiętnych czasów, wędrujemy po tej ścieżce do przodu, do tyłu praktycznie wielokrotnie. And everybody's situated somewhere along this path. I wszyscy gdzieś sytuują się na długości tej ścieżki. So it's helpful in our spiritual life if we want to go closer to Krishna. It's helpful for us to understand how this traffic works on this path. Więc jeśli chcemy zbliżać się do Kryszny na tej ścieżce, dobrze jest zrozumieć, jak wygląda ruch na tej ścieżce. So one of the personalities, one of the psychologists who wrote about evil is Eric Fromm. Który pisał o źle, czy o psychologii zła, jest Erich Fromm. You know, he's one of the prominent students of Freud. Jest to jeden z głównych uczniów Freuda. Freud had another prominent student, Wilhelm Reich, who also wrote about evil. Freud też miał innego takiego znanego ucznia, Wilhelma Reicha, który też pisał o źle. And both of them were inspired to do so by the behaviors of the Third Reich. I obydwoje z nich byli zainspirowani do opisywania tych tematów z powodu III Rzeszy, działania III Rzeszy. Fromm, he explained there's several different orientations of evil. Fromm objaśniał, że są różne orientacje zła. And I explain a little bit about two of those. Ja trochę objaśniam dwie z nich. One is narcissism. Jednym jest narcyzm. Narcissism means me. It's all about me. Narcyzm oznacza, że to jest wszystko wokół mnie. A person who's preoccupied with themselves, who only thinks of themselves, especially at the exclusion of others, this is called narcissist. Osoba, która jest zaabsorbowana sobą, która myśli o sobie szczególnie z wyłączeniem innych, jest nazywana narcyzem. Now to jest narcyzm. Fromm explained that there's two kinds of narcissism. There's benign and malignant. Malignant, you know these two terms? If you have, say, a mole on your body somewhere, okay? Maybe it's cancerous, okay? So the mole is benign, this means not harmful. The other one, malignant, means it can do great harm. You're looking in your dictionary there? So there's two kinds that are not harmful, or that can be corrected, and then harmful. Więc nazwijmy, że jest narcyzm łagodny, który może być skorygowany, i ten złośliwy. The malignant form. This form is about a person. In this form, the narcissist. It's not about him, who he is, but what he has. W formie złośliwej taka osoba narcystyczna to się u niej nie kręci wokół tego, kim jest, ale what he has, ale co ma. Yeah. So the only way he has to relate to something is if he owns it. Jedyny sposób, jak może się do czegoś odnieść, to wtedy, kiedy to posiada. If he owns it, then he identifies with it. Kiedy to posiada, utożsamia się z tym wtedy. Then it can have some value. To może mieć jakąś wartość. If he doesn't own it, it has no value. Jeśli nie posiada tego, to nie ma wartości. None at all. Żadnej. Of course, we understand this is a form of what we call in the Bhagavatam, I and mine.
Oczywiście my rozumiemy, że to jest forma tego, co Bhagavatam klasyfikuje jako ja i moje. The false ego runs on this track. I am the body and I am also what I possess. Fałszywe ego działa na tej zasadzie. Ja jestem ciałem i również to, co posiadam. So the malignant narcissist, he wants to possess everything. Więc taki złośliwy narcysta chce posiadać wszystko. Like Hiranyakasipu. Niczym tak jak Hiranyakashipu. So this is, and if he can't possess it, then it has no value. A jeśli tego nie może posiadać, to nie ma wartości. And of course this includes people. I w tym oczywiście zawrą się ludzie. And other things in this world. I inne rzeczy z tego świata. If you can't possess them, own them, then they have no value. Are you uncomfortable? Would you like a chair? Krzesło chcesz? We can bring a chair for you. Jeśli... No, Także w tym zawierają się tak samo przedmioty i ludzie. Jeśli nie może ich posiadać, czy to nie ma wtedy wartości. So the malignant so this is one form of evil, of personality, the malignant narcissist. Więc to jest jeden typ osobowości zła, czyli taki osoba narcystyczna w formie złośliwej. Another form that evil takes, he described as being necrophilia. Inną formą, jaką przybiera zło, Fromm opisuje, jest nekrofilia. Now, typically people think this word necrophilia refers to somebody that wants to have sex with a dead body. Zazwyczaj ludzie rozumieją słowo nekrofilia jako łączą to z osobą, która pragnie uprawiać seks z martwymi ciałami. And this may be one of the particular aspects of that psychosis. To może być jeden szczególny przypadek takiej psychozy. But the general meaning of the word means somebody who loves all things that are dead. Ale generalne znaczenie tego słowa jest osoba, która uwielbia rzeczy martwe. He's attracted to dead things. Jest przyciągana do martwych rzeczy. Now, although this sounds morbid to us, it's actually not as foreign to us as we might think. Chociaż to może brzmieć nam trochę jako coś niezdrowego, jednakże jest wcale nam nie tak bardzo obce, jak myślimy. Because to say that I love all things that are dead is simply another way of saying that I like materialistic society. Bo jeśli powiemy, że lubię wszystkie martwe rzeczy, to jest po prostu inne stwierdzenie, że lubię materialistyczne społeczeństwo. Right? Material things are dead. Materialne rzeczy są martwe. They're easy to control. Łatwo je kontrolować. They're easy to manipulate. Łatwo nimi manipulować. But the necrophiliac person, he doesn't like life because it's difficult to control. Ale osoba taka nekrofilistyczna It's messy. nie lubi życia, żywych rzeczy, bo ich nie da się kontrolować. Robią zamieszanie. So the necrophiliac, he wants to make everything dead. Więc taki nekrofil chce wszystko uczynić martwym. And this is their orientation to life. I to jest jej orientacja na życie. We see actually their approach to life, if they have a problem, their approach is to kill something. Jeśli taka osoba ma jakiś problem w życiu, to jej podejście będzie, żeby to zabić. So, in agriculture, that's the process. Więc w rolnictwie to jest ich proces. Kill it. Zabić. In medicine, that's the process. W leczeniu, w medycynie też sam proces. Kill it. Zabić. Get some drugs to kill those bugs. Jakieś medykamenty, żeby zabić te robaki. Their approach to the things of this world. They like order. They want material things they can manipulate and control. Tak samo co do materialnych rzeczy, chcą wszystko uporządkować, kontrolować. Their approach to political problems is to kill somebody. Ich podejście do problemów politycznych, żeby kogoś zabić. This is their orientation to this world. To jest ich orientacja wobec tego świata. So it's not so difficult to see that there's actually many people of this orientation.
Dlatego to nie jest takie trudne, żeby dostrzec, że istnieje wielu ludzi z taką orientacją, particularly the leaders of society. a szczególnie liderzy społeczeństwa. Now, in fact, you have a countryman who wrote a very amazing and interesting and important book on this subject. Macie też taką osobę, która napisała bardzo zdumiewającą i ciekawą książkę na ten temat. Andrew Lobaczewski. You know him? Anybody know this name? Andrew Lobaczewski. Andrzej Nowosielski. He also studied evil during the Soviet era. On też studiował jeszcze w czasach sowieckich temat zła. He was a clinical psychologist. On był psychologiem klinicznym. So he and his colleagues, they studied the Soviet leadership from the clinical psychological perspective. On i jego tak powiem, koledzy po fachu studiowali przywódców sowieckich z punktu widzenia psychologii, patologii klinicznej. And they came to the conclusion that the leaders of the Soviet Union were all psychopaths. I doszli do konkluzji, że przywódcy Związku Radzieckiego wszyscy byli socjopatami. Now, Czy psychopaths? yeah. Psychopatami. Yeah. Now, along this path away from Krishna, there's different stages. Więc na tej ścieżce idącej od Kryszny są różne etapy. There's one psychologist from America. Scott Peck. Jest jeden taki psycholog z Ameryki, nazywa się Scott Peck. In his clinical experience, he came to realize that there are actually people that we could say are evil. W swoich badaniach, czy prawda, w trakcie swojego leczenia doszedł do wniosku, że są ludzie, o których można powiedzieć, że są źli. And he also studied people from the psychological problems from the perspective of evil. I również studiował te psychologiczne przypadki z perspektywy zła. By the way, he's Christian. Jest przy okazji So he chrześcijanina. was studying people from the Christian perspective of evil. Studiował ludzi z perspektywy chrześcijańskiego zła. And he was able to recognize that there's some people that are evil who have not yet become psychopaths. I był w stanie rozpoznać, że są ludzie, którzy są źli, ale jeszcze nie stali się psychopatami. And the evil people are those people who are trying to avoid their own conscience. I źli ludzie to ci, którzy próbują uniknąć własnego sumienia. Our conscience tells us when we're doing something wrong. Nasze sumienie mówi nam, kiedy robimy coś złego. So these people, they hear the voice of conscience, but they don't want to think that they're wrong. They want to think that they're good, and so they ignore the voice of the conscience. Ci ludzie słyszą głos sumienia, ale nie chcą, ale chcą go uniknąć, żeby robić złe rzeczy. They want to appear good to others. Chcą wydawać się dobrymi przed innymi. But at the same time, they're not willing to acknowledge their own misgivings or their own wrongdoing. Ale jednocześnie też nie chcą się przyznać, nie chcą rozpoznać swoich własnych wad lub złych uczynków. So what happens is, people as they're going along this path, they're ignoring the conscience. Więc co się dzieje, że ludzie podążając w dół, dalej tą ścieżką, ignorują dalej swoje sumienie. By a long series of small decisions to ignore the conscience. Poprzez serię takich drobnych decyzji, żeby ignorować to sumienie. Of course, the conscience we understand is the supersoul. Oczywiście rozumiemy, że to sumienie to jest dusza najwyższa. The Lord in the heart. Pan w sercu. He's there with us. He's telling us. He's giving us direction. This is wrong. This is right. On jest tam z nami i mówi nam, daje nam instrukcje. To jest dobre, to jest złe. But there's some people in this world, they're trying to be God themselves. Ale są ludzie w tym świecie, którzy sami próbują być Bogiem. I am God. Ja jestem Bogiem. I am the person who decides what is right and what is Ja jestem wrong. osobą, która stwierdza, co jest dobre, a co złe. And what is right is what pleases me. To, co jest dobre, to jest to, co mnie zadowala. And so that's their measure of
how to do things. To jest ich miarka, jak robić wszystko. Even though the super soul is telling them, no, that's wrong. Nawet chociaż dusza im mówi, dusza najwyższa mówi im, że nie, to jest They złe. can continue to ignore. Oni dalej ją ignorują. Until they come to the point eventually where they can no longer hear the super soul. Aż dochodzą do takiego punktu, że już nie słyszą jej w ogóle. They have no conscience whatsoever. W ogóle nie mają sumienia. And this is a description of the psychopath. I to jest definicja psychopaty. They have no conscience. Nie ma sumienia. They can lie, steal, cheat, kill without any problem. Może kłamać, oszukiwać, kraść bez żadnego problemu. In fact, they may I even zabijać. take pleasure in doing these A things. nawet w rzeczywistości może czerpać przyjemność z takich rzeczy. Because they enjoy feeling themselves powerful over other people. Dlatego, że cieszą się czując swoją potęgę ponad innymi. They see every person as a sucker, Widzą wszystkich ludzi jako głupców. somebody to be exploited. Kogoś, kogo można wykorzystać. They only respect raw power. They only Brutalną respect raw power. Jedynie szanują brutalną siłę. And if somebody's just trying to be nice and cooperative and so on like this, they see that this is a person to be exploited. Kiedy ktoś próbuje być miły czy współpracujący, oni postrzegają to jako osobę do wykorzystania. So this is psychopath. To jest psychopata. So Andrew Lubusowski, he came to the conclusion that the Soviet leadership, that they were all psychopaths. Więc ten Andrzej, what's his surname? Lubusowski. No. Lubusowski. Łobaczewski? Andrzej Łobaczewski. Lubusowski? Łobaczewski chyba. Lubusowski? Łobaczewski? Łobaczewski. Okay. We'll find it here. Doszedł do konkluzji, że przywódcy Związku Radzieckiego wszyscy byli psychopatami. Łobaczewski. Lubachevsky, sorry, apologize. Okay. So, not only the leaders of the Soviet Union, but practically speaking, all the political leaders in the world. Więc nie tylko przywódcy Związku Radzieckiego, ale mówiąc praktycznie wszyscy przywódcy polityczni świata. So he wrote this book called Political Ponerology. Ponerology means the study of the science of evil. Dlatego on napisał tę książkę Polityczna pornologia, czyli studium, polityczne studium zła. And a very significant book. Bardzo istotna książka. Because if we understand that the people who are running this world are without any conscience, Ponieważ kiedy zrozumiemy, że ludzie, którzy rządzą tym światem, nie posiadają żadnego sumienia, this has great implications for the future well-being of everybody on this planet. to ma wielkie, dalekosiężne konsekwencje dla dobrobytu wszystkich na tej planecie. Now, Prabhupada, he taught us that we can judge a thing by its result. Prabhupada uczył nas, że możemy osądzać rzeczy po rezultatach. There's this saying, Phalena Parichate. Jest to powiedzenie Palena Parichate. And if we look at the behavior, the results of what's going on in this world, we can certainly come to that conclusion that, yes, indeed, that something is very wrong. Jeśli spojrzymy na działanie, na rezultaty tego, co się dzieje na świecie, możemy dojść do konkluzji, że tak, z pewnością coś tu jest bardzo nie tak. That, and many people, they're coming to this conclusion that there's so many things that seem to be wrong, that this means that something is very wrong. I tak wielu ludzi dochodzi do tego wniosku, że coś tu jest bardzo źle, to znaczy, że coś tu naprawdę jest istotnie źle. So, and then they become concerned, well, what do we do? I dalej troszczą się, co z tym zrobić. This becomes a very great problem. To staje się olbrzymim problemem. So,
I wrote all this, it's in my book. Opisałem to wszystko w mojej książce. And so when I was in India and then coming back to the West, I could see the contrast between these two cultures and these things. I was reflecting on this, these things. Wracając z Indii do tego zachodniego świata, mogłem jasno zobaczyć ten kontrast i właśnie tak myślałem o tym. You know, you come back to. First, I came to Kiev. Najpierw wróciłem do Kijowa. I don't know if you've been to Kiev or Ukraine, but it's not as nice as Poland. Nie wiem, czy byliście w Kijowie albo gdziekolwiek na Ukrainie, ale to nie jest aż tak piękne miejsce jak Polska. Poland, as far as I know of Europe, it's European standard. Polska, z tego co znam Europę, trzyma się europejskich standardów. And so the contrast of Warsaw with India was very strong. Więc ten kontrast Warszawa-Indie był bardzo mocny. Of course, we know there's many wonderful things about India. Oczywiście wiemy, że w Indiach, odnośnie Indii jest mnóstwo wspaniałych rzeczy. But India is a place of extremes. Ale Indie też są miejscem ekstremów. India has the best. Ma to co najlepsze. The best musicians, the best artists, the best practically everything. Najlepszych muzyków, artystów, praktycznie wszystko co najlepsze. But India also has the worst. Ale też ma najgorsze. So it's a very interesting culture from that Dlatego to jest perspective. z tej perspektywy bardzo interesująca kultura. India is a mess. Indie to jest taki bałagan. The place is filthy. Miejsce jest nieczyste. There's very little order. Prawie w ogóle nie ma porządku. When people drive, the lines on the street mean nothing. Kiedy ludzie jeżdżą po ulicach, to te linie na jezdni są bez znaczenia. It's kind of like a road race. To jest coś jak wyścig uliczny. It's very interesting because where the Westerners would use their horn, they don't use the horn. And where they use the horn, the Westerners would not use the horn. To jest bardzo też ciekawe, że oni używają klaksonu wtedy, kiedy ktoś z zachodu by go wcale nie używał, a nie używają go wtedy, kiedy należałoby go użyć. They're driving down the street, there's nothing around them, they just honk the horn for some reason. Jadąc po ulicy, jak nie ma nic dookoła i pusta droga, to będą trąbić. Anyway, what the contrast, and then you come back to a place like Warsaw, and everything is very neat, people are self-controlled. I ten kontrast, że na przykład przyjeżdżasz do takiego miejsca jak Warszawa, gdzie wszystko jest bardzo poukładane, ludzie się kontrolują. But it's almost like to the extreme the other way. Ale to jest prawie do drugiego ekstremum.